Jest to ciąg dalszy mojej opowieści o Janku Rozmanowskim. Polecam zapoznać się z 2 poprzednimi częściami. Mamy jeszcze cały rok. Zobaczymy, co przez ten rok się wydarzy. Powitajmy już teraz na naszej scenie młodego i utalentowanego, obdarzonego wspaniałym głosem, dokładnie kontratenorem, Jana z utworem Gladiator! Chcę zawalczyć o zwycięstwo w Eurowizji. Głosujcie. Pamiętne preselekcje 26 lutego. Konkurencja jest dość mocna. Jan walczy m.in. z całkiem niezłym Dominikiem Dudkiem, Kubą Szmajkowskim, mega żywiołowymi chłopakami z Felivers czy Nataszą Urbańską, która podczas swojego występu robi wrażenie, zjeżdżając na linię. Jednak to on i Blanka szybko stają się faworytami. Ze wszystkich uczestników to jego występ wszyscy oklaskują najbardziej. Wszystkich dziwi więc fakt, że jury podczas ogłaszania werdyktu stawia go dopiero na 4. miejscu. 4. Jan z Gladiatorem. Teraz poznajmy wyniki głosów telewizji. Blanka czy Jan? Kto pojedzie reprezentować Polskę? Szanowni Państwo, emocje sięgają zenitu. Jan wygrywa televoting, co wraz z 4. miejscem od jury daje mu mniej lub bardziej zaszczytne 2. miejsce. Wygrywa Blanka. Nie wszyscy są zadowoleni z rezultatu. Inni uczestnicy, widząc, że Jan jest niekwestionowanym faworytem, również wyglądają na zdziwionych. Publiczność wciąż krzyczy Gladiator. Po ogłoszeniu wyników Jan daje przykład stoickiego spokoju i życzliwości, godząc się z werdyktem, ściskając co chwilę Blankę i wylewnie jej gratulując. Na swoim live'ie dziękuję również widzom i wydaje oświadczenie, w którym prosi, aby ją wspierać, a nie hejtować. Blanka naprawdę bardzo ciężko pracowała na to i naprawdę bardzo sobie na to zasłużyła. Wspierajcie ją, proszę, bo będzie tego wsparcia potrzebować, jak pojedzie do Liverpoolu. Naprawdę wyślijcie teraz Blance dużo miłości i dużo wsparcia, bo myślę, że naprawdę tego potrzebuje. Po swoim występie udziela mnóstwa wywiadów, gdzie mimo, że jest oszołomiony, pokazuje, że mocno stąpa po ziemi i nie jest rozgoryczony wynikiem. Ja byłem tu nastawiony na konkurs, który ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Bycie jurorem na pewno nie jest łatwe. Jeśli taką decyzję podjęli, no to taką podjęli. Już wtedy spotyka się z pierwszymi oznakami uwielbienia, gdy podczas jednego z wywiadów poznaje fankę, która gorąco prosi go, aby odśpiewał z nią Look at Me. We could sing a chorus together. I've changed my mind, I wanna rock that Vivienne Westwood, Gucci, Prada and Dior. Janka wyjątkowo to cieszy, ponieważ twierdzi, że bardzo lubi ten kawałek, a ma małe zasięgi w streamingach. I love that song. That's actually the least listened to song on my streaming services and I love that song and I don't know why, because I love it. Hitem staje się wypowiedź Edyty Górniak, która określa występ Janka, a tym samym jego samego, jako demoniczny. On jest może taki bardzo demoniczny, ale charakterny. To on ma charyzmę i myślę, że będzie robił fajną karierę. Fani szybko podchwytują hasło. Demoniczny. W odwecie social media szturmem zalewają prześmiewcze edity fanów pod szyldem "Patrzcie Państwo, jaki ten Janek jest demoniczny", podczas gdy widzimy fragmenty nagrań pokazujące jego przemiłą osobę, a to jak występuje na żywo w najpopularniejszych rozgłośniach radiowych, a to jak hasa pod sceną, na której ma zaraz wystąpić, a to jak głaszcze pieska, a to jak kica do kamery. Od tego momentu zaczyna się jazda. Elo, 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 elo. Wygraliśmy televoting, to jest wasza zasługa. Dzięki wam bardzo za wsparcie. Love ya.
Uczestnictwo w preselekcjach i eurowizyjny rozgłos przerastają wszelkie oczekiwania. Dają Jankowi ogromny zastrzyk popularności. Nieporównywalnie poszerza się jego baza fanów. Niektórzy fani pewnie do tej pory wspominają czasy sprzed preselekcji, gdzie miał około 2,5 tysiąca followersów i po, gdzie nagle zrobiło się ich ponad 100 tysięcy. W internecie pojawia się mnóstwo filmików z reakcjami na jego występ. To jest mega, to jest taki cios, super. To jest moment w piosence, gdzie pojawiły się ciareczki. Brakuje mi takich brzmień w Polsce. Analizuje eurowizyjny występ Jana. Fajny przester w głosie, jaki rejestr głowowy, to jest bardzo wysoko. A tutaj się uśmiechnął na końcu, przez co rozjaśnił barwę. Oglądam ten występ już któryś raz i nie nudzi mi się. Michał Szpak O Jezu, jak miło. oznaczył Cię na swoim Instastory. Uważam, że powinien pojechać Jan. Mamy 3 minuty na to, żeby zrobić ciarki na ciele każdego i przy jego występie miała. Jan's a performer, ale też jest dobrą wokalistą. Na preselekcjach to dał z siebie naprawdę dużo. Można znaleźć również wypowiedź Kasi Dowbor, z którą w przeszłości wystąpił w programie Nasz Nowy Dom. Możemy przeczytać też wypowiedź Jacka Cygana na temat Gladiatora. Świetny facet, naprawdę dobry utwór. Tam zaszło to, o czym wspominałem. Idealne zespolenie słowa, muzyki i wykonawcy. Ta piosenka bez niego by nie istniała. To wszystko wychodzi z niego. Tam czujesz prawdę artysty i chemię między nim a utworem. Fani jednak nie zapominają o wydarzeniu, które dało Jankowi rozgłos. Zewsząd pojawiają się głosy rozgoryczenia. Blanka staje się wrogiem publicznym numer 1. W filmikach pojawiają się słowa w stylu „mogliśmy mieć jego, a mamy ją”. Zaczyna krążyć petycja o to, by dać Jankowi drugą szansę. Fani żądają, aby ujawniono prawdziwe wyniki głosowania w preselekcjach. Sama po tym, jak zainteresowałam się Janem, byłam w szoku, że z takim popowym radiowym kiczem przegrał chłopak z potencjałem i charyzmą, który w dzieciństwie śpiewał piosenki powstańcze. Do tej pory sądziłam, że co jak co, ale nasz kraj promował patriotyzm, więc dziecięcy dorobek Jana nie pozostałby bez znaczenia. Ale niestety, akurat w tym momencie postawiono na słoneczny pop. W międzyczasie Jan odbywa też swój support z nikim innym jak z samym Ralfem Kamińskim. Zalicza też występ na szwedzkiej scenie eurowizyjnej w Sztokholmie, na której stają wszyscy reprezentanci swoich krajów, którzy przystąpili do eurowizyjnych preselekcji. Tymczasem fani tłumnie zapoznają się z wcześniejszą twórczością Janka. Odkrywają mnóstwo jego archiwalnych materiałów z czasów dzieciństwa i młodości. Płyta Power, wydana niecały rok wcześniej, przeżywa swoisty renesans. Dzięki sporemu zainteresowaniu Fonobo decyduje się wypuszczać osobiście podpisane przez Jana krążki. Po powrocie ze Szwecji Jan w trakcie sesji podpisywania płyt wchodzi na żywo. Jak ci mija dzień? Bardzo dobrze. Podpisuję płyty. Urządza sobie w trakcie luźne pogaduchy z fanami i opowiada, jak było w Szwecji i co mu się tam najbardziej podobało. Myślę, że szwedzki McDonald's to był highlight of this trip. Podczas tego live'a pada mnóstwo pamiętnych cytatów, które są po dziś dzień obecne w co drugim edicie z Janem. Siedzę w szpitalu i jem chipsy. Why does that sound like a vibe though? Wakacje, jakieś koncerty? Nie. A co to komu? Używasz jakiejś odżywki do włosów? Używam jakiejś. Masz może jakieś fajne marzenie? Nie. Ja mam same głupie marzenia. Artysta przedstawia także członków swojego zespołu Zespół muzyczny Piotruś Wykusz i Paweł Kryczka. i śpiewa kawałek List zespołu Hej, o którym będzie jeszcze mowa w późniejszej części tego materiału. A jutro znowu pójdziemy na rzekę. Janek pojawia się też w ramówce popularnej telewizji śniadaniowej, gdzie daje się poznać ludziom z całej Polski. Jestem z muzycznej rodziny. Nadchodzi ostatni koncert supportu przed Ralfem Kamińskim w Łodzi w klubie Wytwórnia. Po powrocie do hotelu Janek urozmaica wszystkim czas, wchodząc na żywo bardzo późno w nocy. Grałem support przed Ralfem Kamińskim. Support był taki cudowny. O, bardzo się cieszę, dziękuję. To był już nasz ostatni support przed Ralfem. Czuję się bardzo grateful. Ogłasza koniec supportu i oficjalnie dziękuję Ralfowi za możliwość wspólnego występowania na scenie. I jeszcze mogłem z nim zaśpiewać dzisiaj 2009. Chwali się też prezentami od fanów, w tym wydzierganym na drutach aksolotlem oraz naszyjnikiem, który dostał od fanki, z którego żartowali sobie wcześniej razem z Ralfem, że jest to specjalny demoniczny naszyjnik z egzorcyzmowaną solą od Edyty Górniak. Demoniczny? No tak, to jest sól egzorcyzmowana. Ja nie wiem co na to Edyta, ale będziemy się z nią modlić o twoją duszę. Dzięki live'owi dowiadujemy się o nim trochę więcej niż z oficjalnych artykułów, m.in. jaka jest jego ulubiona pizza, Gorgonzola, gruszka i orzechy włoskie. Albo z mortadelą. czy jakie kołysanki śpiewała jego mama, gdy był mały. Były sobie kotki dwa.
Jakie chipsy lubisz? Lubię wiejskie ziemniaczki, solone masło, albo wiejskie ziemniaczki, sam ziemniak. Albo lejsy paprykowe na przykład. Janek chwali się też swoimi ulubionymi filmami oraz śpiewa ulubione piosenki, dając swoim fanom mnóstwo rzeczy do eksplorowania na własną rękę. Janek odpowiada na pytania w przesłuchaniu Eski. Jak leci? Dobrze leci. Mówi między innymi, czym usmarowany był w teledysku Gladiator To jest wiśniony kisiel z węglem aktywnym. i jaki jest jego ulubiony zapach. Jaki zapach sprawia ci przyjemność? Bzu. Power obchodzi pierwszą rocznicę i zgarnia o wiele większe zainteresowanie po preselekcjach niż w czasie premiery. Janek wstawia na swoim Instagramie oficjalne podziękowania dla fanów. Fanki Jana zaczynają dzielić się na kilka grup. Młodsze okrzykują się Janiarami, starsze Janiorkami. Część przejmuje także nazewnictwo sugerowane przez samego Jana, czyli gladiatorzy i gladiatorki. A jeszcze inni stają się Grzegorzami Jana i czajnikami Jana. A wszystko dzięki maskotce Śwince i mikrofonowi, którymi bawił się w starszych live'ach i które stały się dla niektórych jego symbolem. A w jeszcze innym starszym wywiadzie pojawiają się nawet Janinki. Janinki? To tego jeszcze nie słyszałem. Albo jeszcze są Janiary. Tak, z Janiarami spotkałem. Jan oficjalnie zapowiada swoją pierwszą mini-trasę o nazwie Gladiator Tour. Ma się odbyć 6 koncertów, 2 w Warszawie i potem kolejno w Poznaniu, w Gdańsku, w Krakowie i we Wrocławiu. Trasa zostaje błyskawicznie wyprzedana w przeciągu 24 godzin. 1 kwietnia podczas live'a Jan dzieli się emocjami w związku z nadchodzącą trasą i prezentuje wszystkim swój merch. To są koszulki szyte na zamówienie pod wzór, bo ja je projektowałem. Janek sam je po nocach szył, aż tak to nie. Są takie fajne, wiecie, mięsiste. Oprócz tego daje fanom poznać się też od swojej artystyczno-rysowniczej strony, prezentując kilka swoich szkiców. W międzyczasie odpowiada też na pytanie fana, który chce wiedzieć, czy Jan myślał kiedyś o ścięciu włosów. Myślałeś kiedyś o ścięciu włosów? Funny you should ask. Chodzi mi to już po głowie od dawna. Nie widzieliście mnie w krótkich. Od 5 lat mam długie włosy. A to są włosy, to nie są palce. Nigdy w życiu nie farbowałem włosów. Jest tyle opcji do wykorzystania. A włosy odrosną zawsze. Pytanie to okazuje się być dość znamienne, o czym przekonujemy się całkiem niedługo wraz z pierwszym koncertem trasy. Tego dnia odbywa się też Polish Eurovision Party, impreza promocyjna przed Eurowizją, na której pojawić się mają artyści z różnych krajów, którzy startowali w swoich krajowych preselekcjach. Z dość oczywistych powodów nie ma na nim Blanki ani Jana, za to pojawia się nagranie, gdzie obecny tłum spontanicznie odśpiewuje Gladiatora. W trakcie świąt wielkanocnych Jan pojawia się w RMF Max pod szyldem Pisklaki Show Biznesu. Pamiątką po tym wydarzeniu jest nagranie, gdzie Janek śpiewa do melodii Gladiatora przepis na świąteczną babkę piaskową. Mąka skrowia, ziemniaczana, cukier, puder, kostka masła. Wtedy też poznajemy go jako wielkiego fana Shreka. Znam całego Shreka od początku do końca na pamięć. Opowiada m.in. o tym, jakie tradycyjne potrawy są kultywowane u niego w rodzinie. U nas zawsze jadł barszcz czerwony. Oraz, że w związku z szumem wokół swojej kariery w tym roku nie uda mu się zjednoczyć z rodziną w Irlandii. Dzień przed koncertem Janek zamieszcza zdjęcie, na którym ubrany w bluzę z kapturem przedstawia halę, na której ma wystąpić. Nikt w tamtym czasie nie przypuszcza, co się dzieje pod kapturem. Wszyscy z zapartym tchem wyczekują pierwszego koncertu. Trasa rozpoczyna się koncertem w Warszawie, na którym Jan pojawia się, szokując wszystkich swoim wyglądem. Ma krótkie loki i czarny strój zrobiony z siatki i ochraniaczy na ciało. Jest porównywany do młodego Panasewicza, frontmana zespołu Lady Punk, Michaela Jacksona czy Micka Jaggera. Pierwszy koncert okazuje się być mega sukcesem. Sala kipi energią i pełną przyjaźni atmosferą. Fani witają Janka z otwartymi ramionami. Zagrane zostają utwory z epki Power. Zgodnie z obietnicami, koncert jest emocjonalnym rollercoasterem. Pomiędzy żywiołowymi piosenkami znajdują się też te smutne do płakania. Fani szaleją z ekscytacji. Artysta występuje na każdej ze scen pod wielkim, pięknie i kolorowo oświetlonym łukiem w kształcie łańcucha, który jest stałym elementem każdego z 6 koncertów. Wprowadza również smaczki, takie jak taniec podczas Look at Me, polewanie się wodą, co rozgrzewa fanki do czerwoności, oraz podczas wykonywania eren zbiega ze sceny, aby je przytulić. Przyjemnym urozmaiceniem pomiędzy piosenkami okazują się również rozmówki ze sceny, podczas których Janek robi birille oraz odbiera mnóstwo prezencików i rysunków. Dostaje też m.in. drugi demoniczny naszyjnik od tej samej fanki. Fragmenty koncertu są też nagrywane i publikowane w social mediach. Fani, widząc sukces pierwszego koncertu, od razu nabierają ochoty na więcej. Ja sama do tej pory nie mogę odżałować, że wtedy nie pojechałam.
Jan prezentuje również zgromadzonym wówczas fanom jedną z niewydanych jeszcze piosenek o tytule The Letter, o której krążyły już w necie spekulacje i można było się doszukać jej fragmentów. Jan prosi o nieupublicznianie jej, Wiem, że to bardzo ciężkie, ale to dla mnie bardzo ważne, żebyście nie nagrywali może tej piosenki. a fani wykazują się mega lojalnością i piosenka pozostaje jednogłośną tajemnicą aż do momentu jej oficjalnego wydania. Na każdym kolejnym koncercie Jan pojawia się w różnych stylówkach, przez co fani z niecierpliwością oczekują każdego kolejnego koncertu, żeby móc zobaczyć, w czym wyjdzie. Jego outfity mają zawsze po 2 topy. W trakcie trwania koncertu Jan ściąga z siebie wierzchnią warstwę, prezentując to, co ma pod spodem. Jest to kolejną ekscytującą cegiełką w całym show. Nie obywa się również bez małej afery w postaci zasłabnięcia fanki. Jan reaguje, przerywając występ i prosząc, aby inni dali jej wody. Wszystko okej? Na pewno? Odsuńcie się, dajcie jej wody. Fani pomału zaczynają tworzyć swoje fanowskie rytuały i akcje. Przynoszą na koncerty wycięte serduszka i banery z hasłami, w zależności od tego, o czym Janek napomykał na swoich live'ach i w swoich stories. Krzyczą "You're the only king" podczas Emperor's New Clothes. Nie brakuje też podziękowań w kierunku całej drużyny, z którą Jan rozplanował całe show. Na gitarze grał Paweł Greczka, na perkusji Piotr Wykusz, nagłaśnił nas Mikołaj Żewierzeje. Piękną tą konstrukcję zbudował Mateusz Mioduszewski. Oświetlił nas Michał Krumholz. Dziękuję też mojej wytwórni Bonobo, Ani i Marcie. Dziękuję bardzo. Ukazuje się wywiad z Karolem Paciorkiem, którego Janek udzielił dzień przed trasą. Rozmawiają w nim m.in. o decyzjach Janka odnośnie swojej kariery, o ciężkim okresie zanim się wybił i o planach, których miał mnóstwo, ale nie mógł jeszcze zdradzać. Ostatni koncert trasy jest pełen emocji. Trasa się dzisiaj kończy, ale to jest pierwsza trasa. Pojawia się na nim jego rodzina, mama oraz młodszy brat. Janek wygłasza też mówkę o bezpieczeństwie. Bawcie się dobrze, bezpiecznie, pijcie dużo wody, nie pchajcie się też na siebie, żeby tu wiecie, było bezpiecznie. Co? A jak komuś głowę oberwę nagle, albo jak to Paweł, nie wiem, gitarę mu zepsujesz. To drogie rzeczy, no. Najbardziej wzruszająca jest końcówka. Fani obrzucają Janka kwiatami, a on sam zostaje obdarowany kwiatami i wyprzytulany przez członków Fonobo. Padają wspaniałe słowa. Całe Fonobo jesteśmy zajebiście dumni z tego wszystkiego i wiem, że to jest totalnie dopiero początek. Janek w porywie radości również obrzuca swoich fanów kwiatami. Trasa dobiega końca. Po trasie Janek wyrusza na Mazury, gdzie spędza majówkę, żeglując po jeziorach i odpoczywając z dala od mediów. Jakiś czas później zalicza występ na Mastercard Off Camera. Gramy dzisiaj na Mastercard Off Kamery. Pojawia się w intrygującej stylówce zrobionej z jeansowych pasków. Fani śmieją się, że wcześniej Janek był w programie z Kasią Dowbor, a teraz zostaje zapowiedziany przez Macieja Dowbora. Swoim występem robi nie lada wrażenie i zaskarbia sobie mnóstwo pozytywnych komentarzy w internecie. Po wydarzeniu odbywa się kolejny niespodziewany live, znów w środku nocy. A faktycznie jest późno bardzo. Nie zauważyłem, dopiero wróciłem. I tym razem Jan obiada się ramenem. Jak spędziłem majówkę? Byłem ze znajomymi na Marurach. Omawia w trakcie wrażenia po występie. Wrażenia po dzisiejszym koncercie. Super. Powiem, że tak, fajnie. Prezentuje także podarki, które dostał od fanów podczas Gladiator Tour. Widziałem prezenty od fanów, mam prezenty od fanów. Nawet mam jakiś łańcuszek od kogoś. Co tam jeszcze dostałem? Dużo fajnych rzeczy. Dostałem od kogoś świeczkę, która pachnie bzem, ale to jest najpiękniejsza świeczka na świecie. Przecudowna. No i całą stertę wiejskich ziemniaczków, dziękuję. Zjedliśmy je ze znajomymi na łódce. Wielkimi krokami zbliża się występ Blanki, która wprowadza coraz to nowsze poprawki do swojego występu. Pojawiają się filmiki z wizualizacjami, gdzie w kadrze widnieje pełno kolorowych wstawek graficznych. Fani Jana nie odmawiają sobie obśmiania tej akcji. Hitem staje się edit, który ma prezentować, co by to było, gdyby w taki sam sposób planowano występ Janka.
Ukazuje się wywiad, w którym Janek opowiada więcej ciekawostek o sobie, podaje fanom przepis na makaron cytrynowy oraz reaguje na memy od fanów. Janek losujący, o której zrobić live'a. Środek nocy zazwyczaj. Capybara Janiara. Come on, do something. Które są na maksa śmieszne. Czekałem po prostu na moment w mojej karierze, kiedy będą ze mną memy. I'm loving every second of it. Nadchodzi finał Eurowizji. Fani Jana przeżywają go na swój sposób, wrzucając filmiki pokazujące, jak w czasie występu Blanki wyłączają telewizor i odpalają Gladiatora. Jan pojawia się w kultowym stroju pomiędzy innymi gwiazdami na konferencji do Superhit Festiwalu w Sopocie. Co ciekawe, gdy pojawia się tam Edyta Górniak, Jan uprzejmie wskazuje jej miejsce do siedzenia. Ty jak zareagowałeś na zaproszenie, jak się przygotowujesz do tego festiwalu? No jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt, bardzo duże wyróżnienie. Przygotowując występ. Powiedz mi, czy usłyszymy to, co słyszeliśmy na preselekcjach do Eurowizji, czy jeszcze coś innego? Raczej coś innego. Staram się pokazać to, co mam więcej do pokazania jeszcze. Do Jana zaczynają odzywać się różne marki. Janek bierze udział w kampanii jednej z najpopularniejszych marek jeansów, która z okazji 150. urodzin jednej z najbardziej rozpoznawalnych części garderoby celebruje najlepsze osobiste historie. Moja najwspanialsza historia to wyprzedanie trasy w 24 godziny. Trwają wielkie przygotowania do Polsat Superhit Festival. Na TikToku można znaleźć filmiki z jego próbami. Widać na nich, jak oglądają je m.in. Michał Wiśniewski z córką Etinet, którzy tego dnia również występowali i u których zaskarbia sobie dużą sympatię. W końcu czas na wielkie show. Wszyscy spodziewają się, że wystąpi z Gladiatorem. Janek wychodzi jednak z założenia, że nie chce się promować jedynie na eurowizyjnym wizerunku i chce prezentować swoją różnorodność. A Look at Me jest jedną z ulubionych piosenek z jego repertuaru. Wszyscy myśleli, że zaśpiewasz dzisiaj Gladiatora. Ty postawiłeś ostatecznie na Look at Me z twojej epki Power. Dlaczego taka decyzja? Skąd taka decyzja? Bo zauważyłem, że Look at Me zbiera swoich wiernych wyznawców, więc chciałem to pokazać w trochę innej wersji i na żywo, bo wiem, że na to czekali. Swoją decyzją po raz kolejny zaskarbia sobie mnóstwo pozytywnych komentarzy chwalących jego niezależność, aranżację występu i lekkość w poruszaniu się na scenie. Dominik Więcek, który wystylizował Jana właśnie również na festiwalu w Sopocie, opowiada, że to były spodnie były kupione na Vinted od pani Izy. Kiedy zobaczył tylko te spodnie i kupił, to od razu wiedział, że to będą idealne spodnie właśnie dla Jana na występ w Sopocie. Tak sobie wyobrażam to, słuchajcie, że jeśli ta pani Iza, która sprzedawała spodnie swojego męża, zobaczyła, gdzie one później zostały pokazane i być może jeśli mąż tej pani Izy zobaczył te spodnie i powiedział: moja droga Izo, słuchaj, zobacz, takie same spodnie zupełnie jak moje, które sprzedawałeś, to sądzę, że oboje musieli być mocno zdziwieni, ale być może było im całkiem miło, że ubrali tak genialnego artystę, jakim jest Jan. Kiedy możemy się spodziewać takiej najbliższej nowości? No wiadomo, że nie powiem, ale pracuję nad czymś nowym. Ale bliżej niż dalej. Pracuję. Z koncertu na koncert Jan ma coraz krótsze włosy. Fani zaczynają żartować, że pewnego dnia pokaże się łysy. Po występie udziela sympatycznego wywiadu, gdzie musi odgadnąć, kto wypowiedział kilka kwestii ze Shreka. Słyszałem, że ty jesteś jedynym fanem jednego z filmów Shrek, więc ja mam dla ciebie mały quiz teraz. Okej, dobra. A ty mówisz, czy to mówił Shrek czy Osioł, okej? Okej. Podoba mi się ten głaz, to jest ładny głaz. To naprawdę ładny głaz. Naprawdę ładny głaz. Osioł. Nawet z taką interpretacją. Janiary mają kolejną okazję do wyczekiwania nowości. Jest to wielka sprawa, ponieważ ma to być pierwszy singiel wydany przez Jana po jego wielkim sukcesie po preselekcjach. Kawałek tej piosenki można było już znaleźć wcześniej na jego Instagramie. Spoiler to my new music is already on my Insta feed. Try and find it. Ha! It's already there. Do ostatniej chwili nikt nie wie, jaki ostatecznie piosenka będzie miała tytuł. Jedynie dzień wcześniej pojawia się post na Instagramie z tajemniczą grafiką przedstawiającą blister z tabletkami i napisem Tomorrow. Fani obstawiają, że będzie to tajemnicza piosenka The Letter, o której krążyły w sieci informacje i którą Jan śpiewał na Gladiator Tour. Jan do ostatniej chwili nie informuje fanów, że pracuje nad zupełnie nową piosenką i teledyskiem do niej. W środku nocy rusza oficjalna premiera singla i wszyscy wreszcie poznają tytuł Need a Break. Na zdjęciu widać, że z blistra zostały wyjęte wszystkie tabletki, co może metaforycznie oznaczać, że wraz z publikacją dokonało się uzdrowienie. Fani nie śpią całą noc, bardzo intensywnie tłumacząc i analizując tekst. Dzielą się nawzajem swoimi wrażeniami. Próbują doszukać się znaczeń w każdym najmniejszym szczególe, w tym m.in. w liczbie tabletek. Piosenka zostaje przyjęta bardzo ciepło. Następnie Jan już z samego rana w wywiadzie Onet Rano o 8:40, gdzie niewyspany po premierze Need a Break, zostaje wrzucony w wir wywiadów, gdzie opowiada, czym jest dla niego nowa piosenka. Jak się zastanawiałem, czym on dla mnie jest, to taką ewolucją chyba. Ciężko mi jest go porównać.
muzycznie też do czegokolwiek, co zrobiłem do tej pory. To jest coś zupełnie innego. Nie robiłem tak rozbudowanej produkcji. Tam jest sekcja denta, są smyczki, bardzo uzewnętrzniający tekst. Szedłem z tej sceny i od razu była premiera singla nowego. Oglądałem jak lecą, wiesz, te liczby tych streamów. Widzę, że ci ludzie tego słuchają. Jan otwiera letni sezon, pokazując się na Orange Warsaw Festival w świetnej czarnej kreacji. Wykonuje premierowo Need a Break. Po występie TikTok obiega również filmik, gdzie Janek poznaje swoją fankę, która przyjechała dla niego aż z Francji. Nie opadły jeszcze emocje po wydaniu singla oraz po pierwszym dniu na Orange Warsaw Festival, a już następnego dnia fani zostali totalnie zaskoczeni, gdy nagle sieć obiegły filmiki, na których można było zupełnie niespodziewanie zobaczyć Janka na scenie z Jaredem Leto. Jared to aktor, którego kojarzą wszystkie pokolenia. Sama kiedyś słuchałam jego kawałków, oglądałam z nim filmy, np. Mr. Nobody, Fight Club czy Requiem dla snu. Jakim cudem Jankowi udało się wylądować na scenie z gwiazdą takiego formatu? Według artykułu z serwisu Plejada.pl pierwotnie pierwszego dnia Orange Warsaw Festival główną gwiazdą wieczoru miał być Sam Smith, jednak na kilka dni przed wydarzeniem występ został odwołany. Zamiast niego do Polski przyjechał zespół 30 Seconds to Mars z Jaredem Leto na czele. Zapewne wybrano Jana, bo był akurat gorącym debiutantem i mimo upływu wielu miesięcy nadal głośno było o nim po preselekcjach. Oprócz niego tym wielkim zaszczytem mógł pochwalić się jeszcze Krzysztof Zalewski. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem był strój Jana. Czerwony kombinezon z odważnie odsłoniętym ramieniem zdecydowanie przyciągał uwagę. Kreacja, jak wiele poprzednich, była dziełem Dominika Więcka. Ten kombinezon jest po prostu nieziemski. Zamawiałam to last minute, więc musiałam prosić osoby, które to wysłały o mega szybką wysyłkę. To przyszło w piątek o 14, a o godzinie 23 było na scenie. Jest trochę za duży, jest taki mega oversize'owy i ścisnęliśmy go w talii paskiem. Pierwotnie to był inny pasek, który połamałem pół godziny przed występem. W późniejszych wywiadach nikt nie krył wielkiego zaskoczenia i często pytano, jak do tego doszło i jakie były wrażenia Janka. Starałeś się o to, żeby tam wystąpić, czy to się jakoś przez przypadek wydarzyło? Nie starałem się. Dostałem zaproszenie od nich. 3 dni przed tym występem po prostu dostaliśmy maila, że hello, nie chcesz wystąpić? No chcę. Sam Janek stwierdził, że piosenka była jak szyta na miarę dla niego i że świetnie czuł się właśnie w takim klimacie. Dzień dobry TVN, Jan śpiewa na żywo Need a Break. Ukazuje się też obszerny materiał, gdzie Janek odwiedza swoje stare kąty. To jest kawiarnia i bajglownia, w której pracowałem. Opowiada co nieco o swoich doświadczeniach i rodzinie w Irlandii. Rodzina cały czas tam mieszka. A także pokazane są kulisy teledysku Need a Break. W międzyczasie wyprzedaje się Power z podpisami, więc Janek podpisuje kolejne płyty. 6 czerwca przychodzą wspaniałe wieści. Gladiator otrzymuje status złotej płyty. Fani nie posiadają się z radości. Jan nie osiada na laurach i wyrusza dalej podbijać świat. Tym razem w necie możemy oglądać zdjęcia Janka z Francji, dokąd zabrała go współpraca z Pumą. W międzyczasie odbywa się zaskakujące spotkanie z Florą, fanką z Francji, z którą dopiero co widział się na Orange Warsaw Festival. How did that happen? I'm scared. Jest dopiero początek lata, a już w tym czasie padają pierwsze zapowiedzi jesiennej trasy. Pojawia się niespodziewana zajawka w postaci krótkiego filmiku. Fani nie śpią całą noc, a następnego dnia o bladym świcie Jan publikuje teledysk do singla Need a Break, wydanego na początku czerwca. Teledysk przedstawia wewnętrzną walkę z własnymi demonami w metaforycznej windzie. Podobnie jak wcześniej z tabletkami przy singlu, fani zaczynają analizować każdy najmniejszy symbol w teledysku, m.in. numerki pięter. W sieci pojawiają się reakcje. Guys. Fani i krytycy natychmiast okrzykują teledysk kinematograficznym arcydziełem. Te boksy z tyłu są super, to piano jest zajebiste. 18 czerwca odbywa się występ w Garwolinie, rodzinnym mieście Jana. Jest to niezwykle ważny moment, ponieważ Janek zostaje zaproszony, aby świętować 600. rocznicę w mieście, w którym się praktycznie wychowywał. Jest tam drugą największą atrakcją po Maryli Rodowicz, która wystąpiła po nim. Dodatkowo po koncercie Jana powstaje także mega pamiątka dla fanów, którzy byli wtedy obecni. Mega fota, na której uwieczniono zebrany wtedy pod sceną tłum. Ja również tam jestem.
Po występie Jan dostaje upominek w postaci pudełka z wyrobami mlecznymi od mleczarni, która ufundowała wydarzenie, a Janek krzyczy radośnie w stronę tłumu: dostałem masło. Nie jestem pewna, ale może to mieć związek z filmikiem, który zrobiłam na TikToku w kwietniu z kompilacją, gdzie Janek mówi o maśle. Solone masło. Smooth like butter. To masło z solą. Smooth like butter. Na maśle. Fani mają coraz więcej okazji na podziwianie strojów Janka. Podczas Open Air Festival w Gdyni Janek rozpoczyna swoją erę promowania wielkich dziur i ubrań pochodzących z second handów. Po występie fani dostają rozczulającą informację, że przez cały koncert Jankowi ciążyła w kieszeni pasta i szczoteczka do zębów. Po każdym z letnich koncertów Jan z chłopakami robią sobie także wspólną fotę z tłumem fanów. Do kolekcji strojów dobieranych dla Jana przez Dominika Więcka pomału wkraczają także projekty innej projektantki, Natalii. Każdy koncert z trasy jest dokumentowany przez osławioną w fandomie panią Teresę, która niezmordowanie jeździ na każdy koncert i wrzuca wszystko na żywo dla fanów, którzy z różnych przyczyn nie mogą być na miejscu. W tym czasie Janek uczestniczy też m.in. na koncercie swojej idolki Beyoncé podczas jej Renaissance Tour. W wyniku głosowania fanów Jan zostaje okrzyknięty zwycięzcą w plebiscycie Party Young na największego idola wśród młodzieży, pokonując m.in. Julię Żugaj, sam zdobywając prawie 50% wszystkich głosów. Wypowiada wtedy o swoich fanach znamienne słowa. Jan, przede wszystkim Ci gratuluję jeszcze raz tej nagrody i zwycięstwa. Co dla Ciebie w ogóle znaczy ta nagroda? Utwierdza mnie w przekonaniu, że moi fani są niepokonani i że mogę liczyć na ich wsparcie. 15 lipca po raz kolejny wydarza się przykry incydent z omdleniem. Ten koncert był jednym z najgorętszych ze wszystkich, nie tylko ze względu na wrażenia, ale także na upał, który wtedy panował na sali. Super, zróbcie miejsce, dobrze. Ktoś zemdlał. Aha. Zróbcie tam korytarz do wyjścia. W trakcie incydentu robi się niewielkie zamieszanie, które Jan opanowuje, krzycząc ze sceny, aby fani dbali o siebie nawzajem. Jak się coś dzieje, to bądźcie po prostu na siebie mili. Tutaj jakby wszyscy przyszli się bawić i nie ma co na siebie krzyczeć. Dziękuję. Bardzo ładnie się zorganizowaliście. Super, dziękuję wam bardzo. Dbajcie o siebie i o siebie nawzajem. To wydarzenie pozostawia po sobie także ślad w postaci artykułu w jednej z gazet. W międzyczasie umiera Sinead O'Connor, jedna z najbardziej ukochanych przez Jana artystek. Jan publikuje w swoich stories nagranie, gdzie wykonuje jedną z jej piosenek In This Heart. To dzięki temu nagraniu dostał się na wymarzoną uczelnię, prezentując po raz pierwszy swoje zdolności wokalne i kompozytorskie, a ponadto miał nadzieję, że pewnego dnia uda mu się zaśpiewać razem ze swoją idolką. Oddaje jej tym sposobem swoisty hołd. Wydarzenie ma wpływ na koncerty, które odbywają się we Wrocławiu i w Rzeszowie, gdzie Jan pomiędzy swoimi piosenkami śpiewa także piosenkę Sinead, A Perfect Indian. Tworzy również specjalnie z tej okazji koszulkę z własnoręcznie narysowanym motywem z jej albumu A Universal Mother. Album Universal Mother był zawsze jakąś bardzo ważną częścią dla mnie, taką kotwicą artystyczną. Też zawsze wracałem do tego albumu i on do mnie wracał w różnych momentach mojego życia i zawsze jest dla mnie bardzo inspirujący. Podczas koncertu we Wrocławiu dużo się dzieje. Jan pojawia się po raz kolejny zaskakując wszystkich. Tym razem pokazuje się w wersji blond. Podczas rozmówek z fanami dostrzega baner proszący o zagranie w kamień, papier, nożyce, na co przystaje, ku ogromnej uciesze tłumu. A podczas momentu przedstawiania przez Janka zespołu, Paweł robi popisowy, szeroki rozkrok i rwie spodnie. I dumnie prezentuje to na wspólnej focie z fanami. Jan otrzymuje również międzynarodowy fanbook od swoich wiernych fanów. Projekt godny podziwu, pełen zaangażowania i miłości. Fani nie posiadają się z radości, gdy Janek publikuje go na swoim Instagramie. W międzyczasie z powodów finansowych następuje odwołanie festiwalu w Parku Śląskim w Chorzowie, na którym miał wystąpić Janek, jak i wielu innych artystów. W Jastarni Janek wychodzi na scenę w uroczym pomarańczowym outficie.
Na tym koncercie między piosenkami coś nie działa z pianinem, a Janek, nie czekając na pomoc, własnoręcznie naprawia problem, po czym kwituje dumnie. Po swoim koncercie widzi się też na backstage'u ponownie ze swoim wszystkim dobrze znanym kolegą, Ralphem. O, proszę Państwa, jest Icon! Żartują sobie wspólnie z odwołanego festiwalu. Jak Ci się dzisiaj występowało na Festival? Nie bardzo. Jan ogłasza koncert 6 sierpnia w Międzyzdrojach. 6 sierpnia widzimy się na moim koncercie w Międzyzdrojach. Jednak dzień później nagrywa się ponownie z informacją, że koncert ze względów bezpieczeństwa zostaje przełożony na 13 sierpnia z powodu bardzo niekorzystnych warunków pogodowych. Musi on zostać przełożony na następną niedzielę, na 13 sierpnia. No, bezpieczeństwo przede wszystkim. Fani są zawiedzeni, jednak dostają coś innego na osłodę. Odbywa się wyczekiwany od paru miesięcy live, podczas którego Janek objada się jeżynami i, tu cytat, blond malinami. Jakieś takie blond maliny i jeżyny. Janek coraz rzadziej robi live'y, więc jest to dla fanów wielka radość, móc znów zobaczyć swojego idola na żywo w social mediach. Live ma na celu zaproszenie fanów na pierwszy akustyczny koncert na scenie przy Wiśle w Warszawie, zwanej Cudem nad Wisłą. Miałem grać w sobotę na festiwalu, ale został on odwołany, więc żebyście nadal mogli mnie usłyszeć, to zapraszam do Cudu nad Wisłą i zagramy tam bardzo fajny secik, akustyczny. No, tak ta przyjeżdża. Koncert po ile w sobotę? Po nie ile. Po prostu przychodzisz i słuchasz. Koncert odbywa się za darmo w Warszawie. Przybywają tłumy. Janek pojawia się jak gdyby nigdy nic, przechodząc sobie razem ze swoją ekipą obok zebranego tłumu. Po raz pierwszy wychodzi na scenę jedynie w towarzystwie Pawła, mając jego akompaniament akustyczny na gitarze i pianinie. Koncert jest mega wyjątkowy. Odbywa się w otoczeniu przepięknych świateł, w bardzo przyjemnej rodzinno-fanowskiej atmosferze. Zdecydowanie mniej rozdmuchanej niż podczas występów na festiwalach czy koncertach na większych scenach. Janek pozytywnie zaskakuje wszystkich, gdy po raz pierwszy odgrywa na gitarze Eren. Jest to o tyle niesamowite, że Janek zawsze twierdził, że nie umie grać na gitarze, a komponując tą piosenkę nie za bardzo ogarniał w ogóle, których akordów użył. Pierwszy raz gram na gitarze elektrycznej, więc... ale to jest to samo, nie? Co nie? Po koncercie Janek otrzymuje mnóstwo prezentów oraz podpisuje fanom ich kartki i banery. Nadchodzi przesunięty koncert w Międzyzdrojach, który wielu fanów zapamiętało jako wyjątkowo żywiołowy, a Janek znowu prezentuje się cały w dziurach. Legionowo. Paweł po raz kolejny urozmaica koncert. Do sytuacji z rozerwanymi spodniami oraz momentu, gdy pomylił podkłady instrumentalne w Gdańsku, Co to jest? Już naprawdę. dołącza kolejna sympatyczna wtopa. Podczas Emperor's New Clothes strąca laptopa. Sprzyja to jednak mega atmosferze, kiedy to fani nagle postanawiają zaśpiewać Jankowi a cappella. – 26 sierpnia mija dokładnie pół roku od dnia preselekcji. Odbywa się bardzo pamiętny koncert w Białymstoku. Specjalnie na tę okazję powstaje współpraca Janka z Sephorą. I Janek zostaje przyozdobiony mrocznym czarnym makijażem. Wstawiliśmy dzisiaj na mocniejszy look. Ciekawostką jest również top, który zrobiła specjalnie dla niego jedna z fanek, Asia. Właśnie mam koszulkę, którą ktoś mi dał z was. Nie wiem, czy ktoś tu jest, ten ktoś. Asia! Dzięki, Asia! Jest super! Jest przepiękna. I love that. Jak to się ewoluuje, no to jedno można sobie założyć, fajnie. Natomiast po koncercie odbywa się ceremonia otrzymania wręczenia nagrody za status złotej płyty za Gladiatora, co zostało ogłoszone w czerwcu. Czołem. To by się spodziewało. Gladiator pokrył się złotem, więc cała drużyna...
z całą drużyną fonowo przyjechaliśmy, żeby wręczyć Ci oficjalnie złoto. Jest to potwierdzenie wspaniałego sukcesu, na który Janek pracował ze swoją mega ekipą. No to chyba jeszcze musimy sobie zrobić zdjęcie za złotą wygodę. Mija jakiś czas i fani przeżywają szok, kiedy Janek wstawia filmiki pokazujące amerykańskie drapacze chmur. I okazuje się, że wyruszył do Nowego Jorku w ramach współpracy z Coca-Colą. Wrzuca do sieci filmik, gdzie ogłasza konkurs. Hi guys, jak już wiecie, jestem w New York i przyjechałem tutaj na zaproszenie Coca-Coli. Do wygrania jest m.in. koszulka, którą własnoręcznie zaprojektował. Coca-Cola Zero obchodzi 18 urodziny i High Snobiety też obchodzi 18 urodziny. Z tej okazji zrobili wspólną kolekcję i możecie mieć ciuszki z tej kolekcji. Na przykład taką koszulę fajną. Także good luck. Po powrocie ze Stanów Jan pojawia się na Great September. W dniu koncertu udziela długiego, wyczerpującego wywiadu, po raz pierwszy pojawiając się wraz ze swoją słynną menadżerką z Fonobo, Anią. My się bardzo uzupełniamy. W trakcie wywiadu Jan mówi m.in. o tym, że boi się pająków. Czego ty się bardzo boisz? Co nie ma nic wspólnego ze sceną, twórczością, muzyką i czymś takim? Pająki? Ja się boję pająków. Powodzenia z tą kalifornijską karierą, chłopie. Koncert jest pełen niesamowitej energii. W międzyczasie psuje się perkusja i Jan musi zabawiać tłum rozmową, co oczywiście jak zawsze ogromnie cieszy fanów. Jak się bawicie? No to co? Hej, ja jestem Janek. Urodziłem, że... Gdzie wy jesteście? Tam jesteście też na górze jeszcze? Tak więc między innymi chwali się butami Szybiki mi się świecą. oraz wspomina, że koszulkę zrobiła mu Natalka, jego druga stylistka. To mnie moja sestry Natalka, więc brawa dla Natalki. Teraz będzie chwilka w sumie przerwy po tym koncercie dzisiejszym, więc musimy się dzisiaj dobrze wybawić, zanim się znowu zobaczymy. Oficjalnie kończy się dla Janka sezon letnich koncertów. 19 września Janek publikuje info o wyprzedanej jesiennej trasie. Gdy w międzyczasie wśród fanów panuje chwilowy względny spokój, u Janka tworzą się nowe plany. Pojawia się oficjalne potwierdzenie uczestnictwa Jana w ESNS. Jest to wielki festiwal, gdzie mają szansę wystąpić obiecujący debiutanci. 20 września Janowe grupy obiega zdjęcie artykułu z gazety Świat i Ludzie ze zdjęciem, na którym widnieje Janek z Kasią Dowbor. Kasia podkreśla, że zawsze wierzyła w sukces Janka. Jan publikuje krótką zapowiedź The Letter z napisem Tomorrow, grając motyw przewodni na pianinie. Fani otrzymują wreszcie piosenkę, na którą tyle czekali i wszyscy są pod ogromnym wrażeniem. Pojawiają się też krótkie filmiki na Spotify, gdzie Janek pokrótce wyjawia genezę powstawania piosenki. Also the first song I have sent to a label. I wasn't ready to release it as my first ever single. Zaskakująca jest grafika singla. Przedstawia ciemne niebo, dach budynku, anteny i czerwone światło, rozciągnięte w słabej ekspozycji niczym czerwony piorun. Z okazji wydania nowego kawałka Jan robi wytęsknionego live'a, gdzie pyta o wrażenia. Jak The Letter? Jak wam się podoba? Ktoś pisze, że ryczał na The Letter. No ja już mówiłem, że uważam, że to jest najlepsza piosenka, jaką napisałem w życiu. Napisałem ją chyba 4 lata temu. Dzisiaj ją też słuchałem w kółko. No i nie mogę się doczekać, aż będę mógł ją zagrać na żywo. Zagram ją wreszcie w takiej wersji, w jakiej chciałem ją zagrać. I dziękuję m.in. swojej siostrze, która śpiewała chórki, za udział w piosence. Tina, moja siostra, brała udział, więc shout out to Tina. Wokale, które słychać źle, to jest właśnie moja siostra. W trakcie live'a Janek nie kryje również ekscytacji co do nadchodzącej nowej trasy. It's amazing, we sold it out so quick, we had to upgrade the venues. Okej, kto jedzie gdzie na trasie? Posłuchać The Letter na żywo. Obiecuje, że będzie mnóstwo nowości. Właśnie pracuję teraz ciężko nad traską, skończył się sezon poprzedni trasowy. Boże, będzie tak super. I no tak mówię ogólnikowo, ale nie mogę o niczym powiedzieć za bardzo, no bo wiadomo, we're working on world domination, so I literally stopped showering just to see you. Alright, shower can wait.
25 września zostaje ogłoszone, że Jan staje się częścią agencji CAA, która zapewnia profesjonalne wsparcie i rozwój karier wielu obiecującym talentom, którzy pragną być liderami w tworzeniu współczesnej kultury. Jest to poważny krok do przodu. Jest widoczny w social mediach jako model znanych marek. Zostaje opublikowany wywiad Flintesencja. Podczas mega sympatycznej rozmowy Janek opowiada m.in. o przytłaczającej go presji i oczekiwaniach, którym starał się sprostać, o swojej wybiórczości przy doborze współprac oraz przybliża słuchaczom świeżo wydany The Letter. Dodatkowo zaprasza wszystkich na nadchodzącą jesienną trasę i cieszy się z kolejnej wyprzedanej trasy. Zostają ogłoszone wyniki OGAE Second Chance. W głosowaniu udział wzięły 23 piosenki. OGAE Polska na swojego reprezentanta wskazało Jana. Zebrał on od międzynarodowych fanów Eurowizji w 35 krajach w sumie 84 punkty, zajmując 10. miejsce. Jest to 4. najwyższy wynik Polski w historii konkursu OGAE Second Chance. Współpraca z CAA owocuje wspaniałą nowiną. Jan zostaje jednym z supportów piosenkarki Madison Beer, jednej z topowych amerykańskich gwiazd. Yo, chciałem tylko przypomnieć, że widzimy się we wtorek w Pop-Up Store, ponieważ Gladiator obchodzi roczek i z tej okazji będzie winyl, ale będzie też troszkę innych rzeczy, będzie trochę merchu, także see ya! 10 października Janek pojawia się osobiście z całą ekipą Fonobo na Pop-Up Store. Drzwi wejściowe okala wszystkim dobrze znany łuk w kształcie łańcucha, który stał na scenie podczas Gladiator Tour. W środku jest niesamowicie. Wszystko mieni się żółtym i czarnym graffiti. Jest sklepik z merchem z Gladiator Tour. Jest miejsce na robienie sobie mega fot na wystrzałowym tle. A przede wszystkim jest sam Jan, który siedzi za stołem, składa podpisy i robi sobie z fanami zdjęcia. Można wtedy nabyć nowiutki winyl z Gladiatorem. Jest to jedyna okazja, by go kupić przedpremierowo i z odręcznym podpisem, zanim zostanie oficjalnie udostępniony dla wszystkich. W połowie października Jan jest w Stanach, tym razem w Los Angeles. Publikuje zdjęcia i filmiki, jak spaceruje ulicami w pełnym słońcu, zamacza nogi w oceanie, czy obżera się miejscowymi specjałami. Uczęszcza na koncerty swoich ulubionych gwiazd, m.in. Victorii Monet czy Jamesa Blake'a. Pracuje też nad nowym materiałem i można usłyszeć, jak nagrywa fragment piosenki, dając tym samym fanom okazję do nowych rozkmin. Będąc w Stanach Zjednoczonych, Jan zaprasza na nadchodzącą jesienną trasę. Witam Was ze słonecznego Los Angelesu. Widzimy się za 2 tygodnie, 4 listopada na koncercie w Gliwicach, otwierającym trasę. I robimy nowe aranżacje fajne. Widzimy się na koncercie w Poznaniu. Widzimy się 5 grudnia w Krakowie. Padajcie, będzie fajnie. See ya. Trasa zapowiada się interesująco. Jego supportem ma być Kiwi, którą fani doskonale kojarzą z ich poprzednich wspólnych występów i sesji zdjęciowych. Jak Jan poinformował w jednym z mini wywiadów, wszystko ma być nowe, z wyjątkiem powrotu Pawła na gitarze i Piotrka na perkusji. Tylko Piotrek i Paweł te same chłopaki będą. Wszyscy cieszą się również na to, że po raz pierwszy oficjalnie będzie można posłuchać na scenie The Letter. Po raz pierwszy można kupić bilety VIP, co oznacza bezpośrednie spotkanie twarzą w twarz z Janem. Można także zadawać mu różne pytania, poprosić o autograf, zrobić sobie z nim w pięknej jakości fotkę oraz uczestniczyć w prywatnym koncercie, podczas którego można ekskluzywnie posłuchać 2 piosenek, w tym jednej nieopublikowanej. Pierwszy koncert odbywa się w Gliwicach, na dużej arenie. Miejsce jest duże, bo to jest arena Prezero. Bierzcie ciotkę, siostrę, ojca, dziadka. Tuż obok wielkiej sceny stoi sklep z merchem, w tym piękne szare oversize'owe hoodie z żółtymi napisami i z boskim Janem na plecach, nowe koszulki z grafiką z The Letter oraz nowiutkie przezroczyste winyle Gladiatora. Zgodnie z obietnicami z live'a zostaje wprowadzone bardzo dużo nowych smaczków. Przede wszystkim można podziwiać widok zupełnie nowej oprawy scenicznej. Niesamowite wrażenie robi moment, gdy opada kurtyna i Jan pojawia się w oświetlonej pionowymi LEDami klatce, która otwiera się w odpowiednich momentach, stając się wspaniałym tłem do każdego utworu. Na przykład, gdy gra Promise, salę wypełnia zielone światło, a przy żywszych piosenkach jarzy się wieloma barwami zgodnie z zawartymi w piosenkach emocjami. Jego strój też wywołuje nie lada ekscytację. Top składa się z interesującego splotu ze skórzanych tudzież plastikowych pasków. Ale największym szokiem jest zupełnie nowa piosenka otwierająca show – Charisma. Nikt nie śpiewa jej razem z nim, ponieważ nikt nie przewidział, że może pojawić się na scenie z zupełnie nowym materiałem i nikt nie zna jeszcze tekstu. W refrenie pojawia się także nowy układ taneczny.
Każda następna piosenka to ponownie wszystkim dobrze znane utwory z epki Power, ale w zupełnie nowej aranżacji instrumentalnej. Podczas Emperor's New Clothes fani ogarniają wspólnie nową choreografię, machając razem z Janem rękami w rytm muzyki. Jan wprowadza również m.in. nowe przejście rozpoczynające Do You Wanna Come Over. Przybisie w Emperor's New Clothes pozwala sobie na nowe wokalizy. Nie brakuje również tradycyjnego zbijania piątek z fanami podczas Eren. Pojawia się również nareszcie wyczekane przez wszystkich wykonanie The Letter, w którym jest sporo dramaturgii, nie tylko w samej piosence, ale też w oprawie wizualnej i w jego ruchu scenicznym. Jan rozpoczyna piosenkę grając na pianinie, po czym wstaje, podczas gdy do muzyki dołączają inne instrumenty. Podchodzi do podestu, klęka na nim i oddaje się rozdzierającym serce wokalizom i emocjom. Na kolejny koncert z trasy trzeba długo poczekać, bo aż ponad 2 tygodnie, ale fani mają w międzyczasie co robić. 12 listopada odbywa się Inside Seaside w Gdańsku. Okazuje się, że połowa nie do końca rozumie tekst Charyzmy i trwają próby rozszyfrowania całości z nagrań z pierwszego koncertu. Do fanów po raz pierwszy dociera mocny przekaz zawarty w piosence, odnoszący się do toksyczności i fanatyzmu fandomu. Ponadto robi się mała drama w internecie, gdzie fani głoszą teorię, że Jan jest manipulowany przez swoją wytwórnię. Podczas drugiego koncertu fani są już przygotowani i odśpiewują po raz pierwszy wspólnie Charyzmę. Wszystko jest rzecz jasna publikowane na żywo przez panią Teresę. Janek prosi również o ciszę podczas wykonywania The Letter. Chce wykonać ją samemu w odpowiedniej oprawie, zachowując powagę sytuacji. Jednak fani, zbyt rozemocjonowani, albo nie słyszą, albo nie rozumieją prośby po angielsku i odśpiewują z nim piosenkę do samego końca. Po koncercie Janek wygłasza delikatną odezwę do fanów, odnosząc się do coraz głośniejszego szumu w internecie. Stop nienawiści! Stawia sprawę jasno. Nikt nikogo nie manipuluje, a on sam jest ogromnie wdzięczny swojemu teamowi za to, że dzięki nim jego wielkie marzenie się spełnia. Tym samym uspokaja fanów. Wszystko, co się dzieje się w zgodzie ze mną. Ja tutaj o wszystkim decyduję, oni mi w tym pomagają. To są ludzie, których kocham, bez których mnie by tu nie było i bez których wy byście nie mieli mnie. Ja po prostu nienawidzę hejtu. Zatrzymajcie czasem swoje opinie dla siebie i tak będzie najlepiej. Okej? Jan udziela też kilku wywiadów, gdzie zaprasza na trasę i opowiada o tym, że nie może się już doczekać kolejnych 2 wydarzeń. Trasy międzynarodowej oraz trasy z Madison Beer. Fani w internecie ogłaszają wszem i wobec nagraną na poprzednim koncercie prośbę Janka o ciszę. Bardzo miło przyjechać z miasta, w którym się urodziłem w ogóle. Zagramy dla was bardzo ładny koncert. Mam nadzieję, że będziecie się z nami dobrze bawić. Gdy nastaje koncert, fani z niecierpliwością wyczekują The Letter, żeby sprawdzić, czy akcje przynoszą skutki. Gdy rozbrzmiewają dźwięki The Letter, fani pękają z dumy, gdy artysta w kompletnej ciszy, w maksymalnym skupieniu odśpiewuje swoją piosenkę w taki sposób, w jaki zapragnął. Dajcie mi zaśpiewać na jedną osobę. A podczas Eren Jan robi wyczekującym z wyciągniętymi rękami fanom psikusa i nie rusza się ze sceny w momencie, gdy powinien zbijać piątki. Żartowałem. Zabawne jest to, że Jan uznaje ten koncert za najgłośniejszy ze wszystkich, Pobiliście chyba rekord głośności. chociaż fani wcześniej przez 3 dni prosili się nawzajem o zachowanie ciszy podczas The Letter.
Wypuszczane są też regularnie filmiki, gdzie widać, jak wygląda praca za kulisami. Możemy zobaczyć niekończące się godziny w drodze z jednego miasta do drugiego, przygotowywanie sceny, próby Janka, czy granie na Switchu w oczekiwaniu na występy. W międzyczasie Need a Break zostaje nominowane do Music Video Awards Polska. Wygrywa również w plebiscycie Muzyka w obiektywie i subiektywie. W trakcie trasy ogłoszone zostają statystyki Spotify Wrapped i to Jan jest numerem 1 wśród słuchaczy. If you're watching this, that means you've been listening to my music quite a lot this year. I'm super happy. This year was super special. Zorganizowany zostaje więc specjalnie z tej okazji event w Warszawie, gdzie odbywa się akustyczny koncercik, po którym fani uczestniczą w sesji Q&A, na której pada mnóstwo ciekawych pytań. Jaka jest twoja ulubiona piosenka Billie Eilish? Jaki ty masz w zasadzie kolor oczu? Ulubiony kolor, ale nie oczu, tylko zakładam. A Jan odpowiada według swojego uznania. Chciałbyś może zdradzić, jak dokładnie brzmi trzecia linijka charyzmy? Nie. Co ty tam mówisz, bo każdy ma swoją wersję i nikt nie wie, co ty tam mówisz. No to niech każdy ma i niech nikt nie wie. Serwus, już jutro jest wielki finał mojej trasy. Trochę fajnie, trochę smutno. Nie smutno, fajnie. Niezłe show przygotowaliśmy. Będzie mi mega miło, jeśli wpadniecie. I wam myślę, że też będzie miło, jak wpadniecie. See ya! Ostatni koncert trasy jest pełen wrażeń. Bardzo miło dla nas tutaj grać. Dzisiaj zakończyć moją trasę. Bawmy się jak najlepiej, co? Jan wychodzi na scenę w lateksowej koszulce z motywem charyzmy. Po odśpiewaniu wszystkich swoich piosenek, Jan śpiewa Widzę Cię razem z Kiwi. Z Kiwi śpiewaliśmy kiedyś tą piosenkę na moich pierwszych koncertach. Więc teraz bardzo proszę, give it up for Kiwi. Jest to niezwykle piękny, nostalgiczny i ciepły występ, koronujący ich współpracę. Jednak to jeszcze nie wszystko. Gdy koncert dobiega już końca, nagle na scenę wchodzi drużyna Fonobo, by kolejny raz celebrować z Janem wspaniały kamień milowy. Tym razem odbywa się oficjalne wręczenie aż 2 nagród. Złota za piosenkę Look at Me oraz potrójnej platyny za Gladiatora. Nazywam się Sebastian Bujak i w imieniu Fonobo Label i całego zespołu bardzo cieszymy się, że możemy wręczyć złoto za Look at Me i platynę za Gladiatora. Byliśmy przygotowani na złoto i na platynę. News wczoraj na finał trasy. Ta platyna powinna być potrójna, także jeszcze 2 w drodze. Gdy wszyscy schodzą ze sceny, nagle dzieje się ostatnia, nieoczekiwana rzecz. Klatka, bez Jana w środku, zaczyna jarzyć się światłami. Fani na widowni są mega zdezorientowani. Aż w końcu pojawia się ogłoszenie. Hello, to Jan. Mój najnowszy singiel Charisma jest już dostępny i możecie go słuchać w Chili Z. Charisma zostaje oficjalnie opublikowana na Spotify i na innych streamingach, a wraz z nią pełny tekst piosenki. Jan zaskakuje fanów, pojawiając się na scenie z Arturem Rojkiem, byłym wokalistą zespołu Myslowic, podczas koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i śpiewając z nim utwór Kundel. Po raz pierwszy od dłuższego czasu fani słyszą go śpiewającego po polsku i przyjmują to z wielką radością i dumą. Nadchodzi gwiazdka. Janek udaje się na zasłużoną przerwę świąteczną do Irlandii. Wrzuca jednak do sieci filmik, gdzie pokrótce widać, jak spaceruje z rodzinką po sklepie w poszukiwaniu choinki, którą potem ładuje na samochód i zabiera do domu. Po świątecznej przerwie nadchodzi zapowiedziany pod koniec lata występ w Holandii. Występuje tego dnia 2 razy, za każdym razem w innym outficie.
Jeden występ ląduje w holenderskiej telewizji. Podczas występu Jan prezentuje się z krzyżem na szyi, przez co fanki natychmiast szukają podobnych. Udziela też w tym czasie mnóstwo wywiadów po angielsku. That's super exciting. Do you have now a better image of what your audience is? They're very engaged, which feels super special. I'm very grateful. Tuż przed jednym z nich dopada go grupa fanek z prośbą o zdjęcia, a Janek proponuje jednogrupowe, ponieważ bardzo mu się śpieszy. Can we just take a group picture real quick because I have to go to an interview. All right? Jan udaje się do Włoch, gdzie ma się odbyć kręcenie spotów z ramienia współpracy ambasadorskiej z Pumą. Tym razem jest to motyw z Romeo i Julii, łączący piłkę nożną i modę w przepięknym otoczeniu w Palermo. Dodatkowo Jan łączy ścieżki ze wspaniałą młodziutką wokalistką Sarą James. Szczerze, sama bardzo chciałam, żeby kiedyś ta dwójka się zeszła artystycznie i jest to kolejna współpraca, która mnie osobiście bardzo ucieszyła. Janek pokazuje nam kulisy na swoim Instagramie, a spoty mają pojawić się w marcu. Nadchodzą długo wyczekiwane 25. urodziny Janka, które podekscytowany zapowiadał już jakiś czas temu w kilku wywiadach, gdzie opowiadał o zbliżających się trasach. Startujemy w Londynie 12 lutego, w urodziny moje, 25, więc to będzie super koncert. Lepszego prezentu sobie wymarzyć. Today we're playing a show in London. Urodziny Jana. Rozpoczynają one kolejną trasę, tym razem nie krajową, a międzynarodową. Jest to kolejny z jubileuszy, który dzielił z fanami na scenie. Fani przygotowują z tej okazji wspaniałą niespodziankę w postaci gigantycznego banera Happy Birthday. Wszyscy mają też na sobie urodzinowe czapeczki. Wspaniałą niespodzianką jest także pojawienie się publicznie na scenie rodziny Janka, w dodatku po raz pierwszy w tak licznym gronie. Jan wyznaje na scenie, że 25. urodziny były dla niego kamieniem milowym i cieszy się, że może je obchodzić na scenie z rodziną i fanami. Mówi też o celach i o tym, że będzie stawiał sobie bardziej realistyczne. Rozpoczyna się szybka międzynarodowa trasa z 5 koncertami. Ma trwać od 12 do 19 lutego. Fani są nieco zawiedzeni, ponieważ tym razem nie mogą liczyć na pomoc pani Teresy, która do tej pory jeździła wszędzie za Jankiem i transmitowała jego koncerty na żywo. Fani czekający na relacje online są niepocieszeni i czekają niecierpliwie przy social mediach, aż fani będący na miejscu udostępnią to, co nagrali. Tym razem dodatkowo zaczynają się problemy z miejscówkami. Są one położone w wysokich budynkach lub całkiem pod ziemią, gdzie nie da się złapać zasięgu. Janek codziennie jeździ między jednym krajem a drugim. Każda kolejna miejscówka charakteryzuje się prezentowanymi przez niego strojami, ale łączy je upodobanie do lateksowych i poszatkowanych topów. Oficjalnie tym razem nie ma już Dominika Więcka. Jest za to słynna już Natalka, która prezentuje każdy strój Janka także na swoich social mediach. Bardzo aktywne jest też konto Dress Like Jan, które zawsze po koncertach publikuje posty z informacjami, z jakich marek i sieciówek Jan dobiera swoje outfity. Janek zaczyna prezentować podczas swoich koncertów wspaniałe naszyjniki Marii Rabiej. Gdy w Kolonii wychodzi w różowym naszyjniku, na którym są różne ozdóbki, w tym głowa lalki Barbie, fani na początku uznają to za przesadę, ale później każdy kolejny naszyjnik coraz bardziej przypada im do gustu. Hamburg. Na tym koncercie po raz pierwszy poważnie wybrzmiewa apel o to, by nie wrzucać Jankowi na scenę prezentów. Zdarzały się momenty, gdzie Janek musiał ignorować prezenty, bo po prostu musiał kontynuować swoje show. Podczas Gladiator Tour również musiał przypominać o zachowaniu bezpieczeństwa. Tym razem jedna z osób na widowni rzuca w Janka pluszowym Grzegorzem, a ten reaguje, delikatnie odrzucając zabawkę z powrotem w tłum, krótko i stanowczo prosząc o nie wrzucanie mu niczego więcej na scenę. Po koncercie fani w internecie na poważnie dyskutują o zdarzeniu i fandom przyjmuje apel do wiadomości. Koncert w Berlinie zostaje uznany za jeden z najlepszych z całej trasy. Jest mega oświetlenie, dużo się dzieje, Jan wygląda bosko, a i zdarza się incydent, gdy myli się podczas śpiewania One Missed Call. Wychodzi też inicjatywa od menadżerki Jana, aby prezenty dawać bezpośrednio jej. W ten sposób mają one trafiać do niego, bez grożącego nikomu niebezpieczeństwa. Ostatni koncert trasy jest mega energiczny. W sieci pełno jest też z niego nagrań świetnej jakości. Będąc w Czechach, Jan udziela też 2 przesympatycznych wywiadów. We are here with Jan today.
Hello. Road. Droga. Think. Droga. Wow. What is it? It's like a drug, basically. Oh, is it? Jan otrzymuje bardzo ciekawą propozycję współpracy. Trzyma wszystko w sekrecie, aż nagle fani otrzymują u Janka w stories tradycyjne już Tomorrow, czym wywołuje lawinę domysłów i ekscytacji. Fani doszukują się szybko przyczyny. Taki sam napis pojawia się też na socialach innej polskiej artystki. I fani łączą kropki. Gdy on wraca do domu po międzynarodowej trasie, ukazuje się cover do piosenki List z zespołu Hey, o której mówił na jednym z poprzednich live'ów, wspominając, że jest jedną z jego ulubionych. Piosenka ma promować serial Royst, którego 3. sezon ma wyjść 28 lutego. Słuchało się u mnie dużo w domu Heja i właśnie tego albumu. I piosenka List to w ogóle była jakaś taka dla mnie wyjątkowa piosenka. No jak się dowiedziałem, że to jest w ogóle ta piosenka, to miałem takie, Jezus Maria, no nie mogło być w ogóle lepiej. Jak mówił wcześniej w wywiadach, bardzo ostrożnie dobiera artystów, z którymi mają go łączyć wspólne ścieżki. Tym razem wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno. Nie dość, że jest to cover jego ulubionej piosenki, ulubionego zespołu, to jeszcze ma to być Monika Brodka. No ja nie śpiewam po polsku, nie robię muzyki po polsku. Stwierdziłem, że jeśli dla kogoś zrobię kiedykolwiek wyjątek, to będzie to Brodka albo Nosowska, więc jakby idealne połączenie. Razem teleportują się do lat 90., do których Jan odczuwa wyjątkową nostalgię. Tak więc mija rok od pamiętnych preselekcji. Był to niewątpliwie niesamowicie produktywny czas. 26 lutego Jan jest w drodze do Belgii, gdzie 28 ma występować na trasie z Madison Beer, jednak to jest już materiał na zupełnie nowy rozdział. Zrobienie tego filmiku zajęło mi masakrycznie dużo czasu, ale nie jest to nawet ułamek tego, czego zapewne Jan doświadczył w trakcie trwania tego roku. Mam nadzieję, że układając chronologicznie wydarzenia w tym filmiku pomogłam wielu nowym Janiarom w uważnym śledzeniu kariery Jana, a i samemu Jankowi w spojrzeniu na wszystko z boku, z perspektywy fanów. Myślę, że każda Janiara odnajdzie tu swoje własne wspomnienia i myślę, że takich lat będzie jeszcze mnóstwo. Dziękuję wszystkim, którzy udostępnili swoje nagrania, bez których nie zrobiłabym tego materiału, mojej niezawodnej grupie na Discordzie i Facebooku i moim followersom na Insta i TikToku. Dziękuję serdecznie Diaw, która pomagała mi z ciężko dostępnymi materiałami, co znacznie skróciło mi czas pracy. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w przyszłości.